Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i tak jak obiecałam ostatnio, robimy Q&A na świeżo. Ostatnio poprosiłam was, żebyście napisali mi pod odcinkiem powitalnym na tym kanale jakieś pytania do mnie i ja wam odpowiem dzisiaj na te pytania i będę pokazywała tutaj screeny właśnie tych pytań. I mam dzisiaj sobie herbatkę, ostatnio była kawka, ale w moim ulubionym kubeczku truskawkowym. Uwielbiam sobie tak wieczorkiem wypić herbatkę, więc jeżeli też lubicie, no to zapraszam was teraz, zróbcie sobie herbatkę i zapraszam do oglądania. I pierwsze pytanie ostatnio właśnie przez to, że moje shortsy się tak wybiły, no to wszyscy pytają, skąd jestem, w ogóle czy jestem Polką i tak dalej, o tym był też tamten poprzedni odcinek, więc dzisiaj wam powiem, skąd ogólnie pochodzę. Ja wychowywałam się w miejscowości, która nazywa się Potulice, jest to pod Nakłem nad Notecią, a dokładnie pod Bydgoszczą, więc jeżeli kojarzycie tamte tereny, właśnie Toruń, Bydgoszcz, no to były moje rejony, ale po studiach wyprowadziłam się do Warszawy i mieszkałam tam przez kilka lat. No i teraz mieszkam w Singapurze. I jest pytanie, czy planuję wrócić do Minecrafta? Oczywiście, że ja zawsze jestem uzależniona od Minecrafta, ale po prostu teraz moi znajomi nie mają żadnego serwera, a ja zwykle właśnie gościnnie gram, nie mam swoich serwerów, tylko właśnie jak ktoś mnie zaprosi, to po prostu chętnie gram, bo znam się tam z ludźmi i na przykład ostatnio mówiłam wam tylko o kwadratowej masakrze, ale ja też grałam na YFL-u, czyli na serwerze Multiego. Tak, grałam tam ze zwierzakiem, czyli z waszą ulubioną babką z TikToka. Jeżeli znacie babkę z TikToka, to napiszcie w komentarzu, bo zwierzak i jego babka z TikToka to jest po prostu top postać. Uwielbiam zwierzaka i uwielbiam babkę z TikToka, więc nie mogę się doczekać, jak Multi znowu otworzy mój ulubiony kanał i znowu będę mogła prowadzić ze zwierzakiem karczmę. Dajcie znać, czy oglądaliście, jak graliśmy, jak prowadziliśmy karczmę na serwerze YFL SMP. Jakie są plusy i minusy mieszkania w Singapurze i dzięki za złożenie mi dzieciństwa. Boże, jak ja uwielbiam takie komentarze, że niektórzy naprawdę ze mną dorastali i do dzisiaj tutaj są, nawet jak czasami tylko wpadną, po prostu się przywitać i napisać coś, czy zostawić jakąś łapkę, to mnie tak mega cieszy, że ktoś w ogóle może o mnie myśleć w jakiś sposób sentymentalnie. To jest naprawdę mega super, bo ja też miałam jakieś takie osoby, które bardzo zawsze lubiłam i szanowałam i do dziś mam do nich sentyment, więc jeżeli ja jestem tą osobą dla niektórych, to jest dla mnie szokujące. Naprawdę jest mi mega przyjemnie. Plusy i minusy mieszkania w Singapurze. O matko, to jest cała telenowela na ten temat. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo, piękna pogoda, blisko do wielu ciekawych lokalizacji, właśnie w Azji, takich wymarzonych kierunków dla nas Europejczyków. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że jak się mieszka w Singapurze, w ogóle w Azji, to luksusowymi wakacjami jest wyjazd do Europy. Tak jak u nas, jak latamy z Europy do Azji, to są zawsze te, wiecie, najbardziej luksusowe wakacje. A tutaj jest totalnie odwrotnie. Więc tutaj marzeniem każdego Azjaty jest właśnie zwiedzić Zachód, a szczególnie Europę. No i tak w sumie bardzo w Singapurze uwielbiają Francję, ale powiem wam tak, pracuję nad tym, żeby to Polska była tą popularną destynacją, ok? Więc mam nadzieję, że z czasem to Polska będzie taka popularna, bo po prostu Francja jest pokazywana zawsze w kinach, wiecie, w filmach, jako to romantyczny kraj i w ogóle, więc naprawdę muszę zbudować taką świadomość Singapurczyków, że musicie odwiedzić Polskę. No i właśnie, płynnie przechodząc do tematu, moich znajomych z Korei, o których dużo pytacie i pytacie mi w ogóle, jak się z nimi komunikuję. Moi drodzy, oni znają angielski, więc porozmawiamy się po angielsku i oni po prostu Polskę, ja nie wiem, jak oni tą Polskę znaleźli, oni to sami. To nie było tak, że ja im powiedziałam, my im dopiero pokazaliśmy najlepsze miejsca w Warszawie, ale resztę to oni sami wymyślili, że polecą do Polski, więc gdzieś tam ta Polska powoli, mam wrażenie, że zaczyna robić się popularna, bo nawet widziałam na TikToku, że są jakieś takie właśnie filmiki ludzi z zagranicy, którzy zwiedzają i testują, więc moi drodzy, wszystko jest w waszych rękach. Jak będą ludzie z zagranicy w Polsce, u was w miejscowości, pokażcie im Polskę z najlepszych stron. Niech wiedzą, że to nie jest tak, że tylko jak w kinach się wypromuje Francję, to wszystko, to tylko Francja jest idealna. Przecież Polska. A w czym Polska jest gorsza? Halo! Więc to jest wasza rola, żeby pokazać obcokrajowcom, że w Polsce jest cudownie i trzeba przyjeżdżać i zwiedzać. Czy poznawanie nowych ludzi w Azji jest inne niż w Polsce? Powiem wam tak. Ja jestem tylko taka wyszczekana do kamery.
Ja w prawdziwym życiu to ja jestem bardzo nieśmiała, ja nie umiem nawiązywać znajomości i całe szczęście zawsze gdzieś tam trzymam się blisko Darniego i to on jest zawsze tą duszą towarzystwa, to on zawsze zagaduje i tak dalej, więc jak ja mam taki łącznik w postaci Darniego do wszystkich ludzi, no to ja już wtedy zaraz się otwieram, bo przy Darnim czuję się komfortowo, a jak on zagaduje do jakichś nowych ludzi, to ja zaraz mam takie, wiecie, połączenie i naturalnie się z nimi dogaduję, ale wydaje mi się, że Azjaci są ogólnie bardzo otwarci, o ile obcokrajowcy dziwnie się nie zachowują, bo ogólnie dosyć jest tak w Azji o ludziach z zachodu się mówi, że są dosyć głośni. Bo kultura azjatycka jest taka, żeby nikomu nie przeszkadzać. Więc bardzo często jest tak, że na przykład nie wiem, są jakieś dzielnice takie imprezowe i wiecie, no wszyscy sobie w dzielnicach imprezowych bardziej się je niż pije, bo tutaj tak rzadko widuję ludzi, którzy są pod wpływem alkoholu na przykład, ewentualnie bardzo lekko pod wpływem alkoholu, ale nie ma, wiecie, jakiś taki zadym, hałasu, wiecie, kiboli, co krzyczą, coś tam na ulicy czy coś. Jest spokój, po prostu jest naprawdę spokój, jak już to jest po prostu taki wrzask tłumów, jeżeli właśnie to jest piątek, sobota, ale właśnie największy hałas zawsze jest tak, że po prostu jak ktoś drze ryja, to jest to zawsze ktoś z zachodu. Więc naprawdę, jak podróżujecie, to proszę się zachowywać, bo naprawdę jako obcokrajowcy, jako ludzie z zachodu mamy opinię, że jesteśmy bardzo głośni, a szczególnie jak sobie wypijemy. Więc starajcie się trzymać te hamulce. To nie jest tak, że wiecie, sobie tutaj źle o nas myślą czy coś, ale ogólnie mamy taką łatkę. Nie jest to jakoś super nic złego, ale jednak faktycznie jak ktoś jest bardzo głośno, to wiadomo, że to raczej nie jest ktoś tutaj stąd, no bo tutaj stąd jest takie myślenie, żeby nie przeszkadzać drugiej osobie, więc no nie krzyczeć, żeby komuś to na przykład nie przeszkadzało, bo na przykład, nie wiem, ktoś ma rozmowę, czy ktoś woli posiedzieć sobie bardziej w ciszy, no to po prostu nikt, wiecie, nie krzyczy na całe gardło. No, więc, ale jeżeli chodzi o takie ogólnie, bo zboczyłam trochę z tematu, nawiązywanie znajomości, to myślę, że jest całkiem podobnie. Myślę, że jedynie taką najbardziej podstawową różnicą jest to, że prędzej się z kimś zapoznasz na wspólnym jedzeniu niż na wspólnym piciu, mam wrażenie. Chyba że zaczniecie w barze, to i tak skończycie w restauracji albo w jakimś, wiecie, na jakieś nudle pójdziecie czy coś, bo łącznikiem w Singapurze, w ogóle mam wrażenie, że w Azji, tutaj w tym rejonie, gdzie jest Singapur, to jest tak, że jedzenie łączy najbardziej. Więc najczęściej, jak na przykład z kimś się zapoznałam, nie wiem, na jakimś evencie czy coś, to potem się umawialiśmy nie na piątek na, wiecie, popijawę, tylko na piątek na przykład na lunch, albo na obiad, albo na kolację. Więc tak to wygląda, że jedzenie jest tym łącznikiem. Więc jeżeli mam powiedzieć taką różnicę między nawiązywaniem znajomości, no to jedzenie przeważa, a picie jest takie drugorzędne. Jest pytanie, czy planuję wrócić do Polski, czy jestem psiarą czy kociarą i czy myślę o zakupie jakiegoś zwierzaka. Jeżeli chodzi o powrót do Polski, to na pewno chcemy przylatywać w odwiedziny, no bo mamy tam bliskich, jest tam moja rodzina, chociaż ja jestem z rodziną zawsze na łączach, bo my jesteśmy bardzo blisko, wiecie, przez telefon, na, wiecie, voice chatach i tak dalej. No ale wiadomo, to nie jest to samo jak spotkać się na żywo, więc w miarę możliwości przyjeżdżamy do Polski i po prostu odwiedzamy moją rodzinkę. Wtedy za bardzo, wiecie, nie kręcę się po miastach i tak dalej, tylko po prostu siedzę w domu rodzinnym i sobie spędzam czas z moją rodzinką, z siostrami. I teraz pytanie, czy jestem psiarą czy kociarą? I jest mi ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo właściwie całe życie to miałam psy. Tylko raz przez krótki okres miałam kota, ale to było bardziej tak, wiecie, taki jakby dom zastępczy miałam dla tego kota. I po prostu ciężko jest mi powiedzieć, ale strasznie lubię koty. Moja siostra ma koty i po prostu no, są cudowne. I ja w ogóle w internecie to tak naprawdę jakbyście zobaczyli, co ja mam w proponowanych na Instagramie, to tak, mam stylówki Y2K, do tego mam koty i psy. To są jedyne rzeczy, jakie mam i jest mi naprawdę ciężko się zdecydować, ale jeżeli mam wybrać jedną, to bym powiedziała... To jest kontrowersyjne, ale bym powiedziała, że psy, ale to chyba dlatego, że po prostu wychowywałam się, całe życie miałam psy, więc po prostu chyba z tego względu, chociaż bardzo, bardzo bym chciała mieć kota, bardzo bym chciała mieć psa, w ogóle bardzo bym chciała mieć zwierzaka, ale no teraz jak mieszkamy w Singapurze już od ponad 2 lat, no to jest tak, że też nie mielibyśmy z kim zostawiać, na przykład jak podróżujemy, a często podróżujemy, a podróże ze zwierzakiem są bardzo trudne, jeżeli chodzi o wylot i przylot do Singapuru, bo są kwarantanny i tak dalej, więc no to w ogóle nie wchodzi w grę, szczególnie że no, nie wyobrażam sobie tak często podróżować z psiakiem z jednego końca świata na drugi. Jest to, uważam, no, ciężkie dla człowieka, a dla psa mi się wydaje, że
równie by było ciężkie, więc no nie myślimy o tym, bo po prostu wiesz, to jest tak, że no posiadanie zwierzaka to jest mega odpowiedzialna decyzja i to, że ja mam widzimisię, no to wiecie, jest za mało, żeby po prostu tego psiaka wziąć, mimo że to jest naprawdę moje bardzo duże marzenie, bardzo, bardzo, bardzo duże marzenie, żeby mieć psa, no ale na razie po prostu sobie no nie możemy na to pozwolić, ale no mam nadzieję, że kiedyś to się wydarzy. Na chwilę obecną myślałam sobie o tym, żeby kupić sobie chomika, bo naprawdę brakuje mi jakiegoś zwierzaczka. Mam ochotę, wiecie, jak oglądam sobie te wszystkie Instagramy i TikToki i widzę te zwierzaki, to po prostu ja się tak rozczulam. No ale no niestety, no nie wiem, zobaczę, pomyślę nad tym chomikiem, bo wtedy może Darniego mama by, wiecie, czasami się na przykład zajęła, albo jakaś moja koleżanka chomikiem, bo chomik mi się wydaje, że taki najmniej inwazyjny jest, jeżeli chodzi o opiekę. Też, no właściwie najłatwiejszy byłby, nie wiem, jakiś żółw, no ale żółw nie ma futerka. No żółwie są też słodkie, ale nie ma futerka. Musi być futerko. No więc na razie nie mam żadnych zwierzaków, nie mam planów na razie na zakup, chociaż bardzo, bardzo, bardzo mi się marzy. I ktoś tutaj pisze, że kojarzy mnie z Sobą Nutek, to jest mega miłe. I czy wrócę jeszcze do CS-a? Ja ogólnie to ja kilka razy grałam na streamach w ostatnim czasie, ale no, nie wiem, jestem po prostu taka słaba. Ja już po prostu tak wyszłam z wprawy, ale na pewno nagram jakiś odcinek, żeby znowu pokazać, jak gram po mega długiej przerwie i to też na azjatyckich serwerach, bo tutaj troszeczkę ludzie też inaczej grają, na innym poziomie. Mam wrażenie, że w Polsce jednak są lepsi gracze niż tutaj w Azji, więc może tak źle nie wypadnę, więc obiecuję, że nagram taki odcinek właśnie z CS-a, jak sobie gram i będziecie mogli zobaczyć, jak mi teraz idzie. I jest pytanie, kiedy jakaś nowa piosenka ogólnie, moi drodzy, jeżeli chodzi o temat piosenek. Ja właściwie już 2 lata temu nagrałam piosenkę od A do Z. Ona istnieje, ale ona nigdy nie została wypuszczona. Jest ona po polsku, ale raczej nigdy nie będzie wypuszczona, ponieważ nie jestem z niej zadowolona całkowicie, więc po prostu z niej zrezygnowałam. Ale nie mogę powiedzieć, że w toku nie są inne piosenki, bo są. Więc oczekujcie. Nie będę nic spoilerować, bo zawsze jak coś zaczynam, to potem to nie wychodzi. Więc mam nadzieję, że jak wypuszczę, to Wam się spodoba i będziecie równie chętnie oglądać jak poprzednie moje piosenki. No, ja uwielbiam śpiewać i ogólnie mam teraz taką zajawkę na taki mega fajny styl. Zupełnie coś innego, więc mam nadzieję, że Wam to podejdzie, bo ja wiem, jak to jest. Każdy rodzaj muzyki jest dla kogoś innego. Jedni będą lubić, drudzy nie będą lubić, ale mam nadzieję, że przynajmniej dużo osób z Was te piosenki polubi, a przynajmniej je będzie akceptować. Ja się postaram. Więc moi drodzy, no mega się jaram, bo wiecie, to było zawsze moim marzeniem. Po Bombsite A były duże plany, ale niestety zostały mi podcięte skrzydła przez hejterów i się zamknęłam w sobie i porzuciłam plany na nagrywanie piosenek, ale teraz się nie dam, po prostu się teraz nie dam, bo wiem, jakie mam wsparcie w Was i po prostu będę silna i będę szła do przodu i nawet jeżeli ta piosenka będzie się podobała tylko mi i moim rodzicom i moim siostrom, moi drodzy, to już naprawdę będę usatysfakcjonowana. I jest pytanie, czy czytam komentarze i czy odpowiadam na hejty. I ogólnie wychodzę z takiego założenia, że czytam właściwie prawie każdy komentarz, prawie wszystkie komentarze czytam. Staram się nie odpisywać na hejty, z tego względu, że ja wiem, że większość osób, która pisze hejty, ma na celu sprowokowanie mnie do odpowiedzi, więc ja robię totalnie odwrotnie, żeby oni wiedzieli, że ja nie odpowiem na coś niemiłego, ale odpowiem na coś miłego. Więc częściej odpowiadam na te miłe komentarze niż na te chamskie. No chyba, że ktoś mnie po prostu tak wpieni, że muszę wyjaśnić, bo na przykład gada jakieś głupoty. Ale to już naprawdę trzeba trafić na moment, których jest dosyć mało w moim życiu, że jestem na przykład jakaś zła i mówię, kurde, no nie dam się, czemu on mi tak pisze, muszę mu odpowiedzieć. To już wolę naprawdę olać totalnie i po prostu, wiecie, nie zwracać na to uwagi, bo uważam, że bardziej na, wiecie, tą atencję, którą prosi hejter, zasługuje osoba, która po prostu, wiecie, jest serdeczna. Ja nie mówię, że teraz wszyscy mają tutaj komplementować i w ogóle nie wiadomo, jak tutaj się przymilać. Jak normalni ludzie, serdeczni, wiesz, na ulicy mówimy sobie dzień dobry. Wiecie, ja nic więcej tak naprawdę nie oczekuję, po prostu zwykłej, kulturalnej relacji z widzami. A tak naprawdę no, nikogo nie krzywdzę tym, co robię, więc uważam, że nie zasłużyłam na żadne hejty czy jakieś chamskie, wiecie, komentarze. Więc jeżeli chcecie uzyskać moją uwagę, co będzie mi oczywiście bardzo miło, jeżeli Wam na tym zależy,
to chętniej wdam się po prostu w dyskusję na jakiś fajny temat i właśnie na przykład, nagram vloga, wrzucę Wasz komentarz tutaj na filmiku i będziecie mieli wtedy większą satysfakcję, że napisaliście coś spoko. Bo ja Wam powiem jedną rzecz. Z biegiem lat, jak na przykład, wiecie, dzisiaj jako młodzi ludzie piszecie jakieś hejty albo jakieś takie rzeczy chamskie, na przykład macie zły dzień, nie wiem, wszyscy Was wkurzają i to jest zrozumiałe, że chcecie się gdzieś wyżyć, ale pisanie w internecie jakichś rzeczy powoduje, że często to zostaje z Wami na lata i na przykład za kilka lat ktoś Wam wykopie jakieś przypałowe wiadomości i będzie Wam tak głupio, że w ogóle takie rzeczy pisaliście do jakichś obcych osób z internetu, w ogóle, których się nie znacie tak naprawdę, nie wiecie, co mają na myśli, nie wiecie, kim są, tylko Wam się wydaje i po prostu macie taką złość, że przelewacie to na tą osobę, to nie ma sensu i to trochę przypał. Więc tak czasami weźcie sobie to pod uwagę, że jeżeli macie ochotę napisać coś chamskiego albo kogoś, wiecie, zmieszać z błotem, to zastanówcie się 2 razy, bo może w przyszłości ta osoba, nie wiem, przetniecie się jakoś, spotkacie się i potem Wam będzie wstyd, że coś takiego w ogóle napisaliście. No bo czaisz, że na przykład sytuacja, że piszesz mi jakąś chamską rzecz, a potem się widzimy na przykład na żywo, okazuje się, że nie mamy wspólnych znajomych i z rozmowy wychodzi, że napisaliście jakiś kiedyś komentarz, który był totalnie chamski i teraz musicie się z niego tłumaczyć. Żeby, co, byliście młodzi i głupi? No, trochę głupio, nie? No, więc to tak tylko na marginesie. Jeszcze tutaj mam pytanie, czy pozdrowię, więc Agatka, pozdrawiam Ciebie serdecznie i pozdrawiam też wszystkich widzów, bo Agata mówi, żebym pozdrowiła Was wszystkich, więc moi drodzy, serdecznie Was pozdrawiam i zachęcam Was też do pisania komentarzy pod tym filmem i możecie zadać mi pytania. Jeżeli uzbiera się tych pytań troszeczkę i będą one ciekawe, to oczywiście nagram vloga i znowu sobie tak porozmawiamy przy herbatce. Więc moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu i do zobaczyska. Pa!